Tu w dystrykcie lubelskim miał być w pierwszej wersji tak zwany rezerwat dla Żydów. Potem z tej koncepcji zrezygnowano. Potem miał być rezerwat dla Polaków, no ale szybko się okazało, że jednak Niemcy będą chcieli i te właśnie tereny zgermanizować. Rudolf Höss, komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz, stwierdził, czy to chodziło o eksterminację Żydów, przesiedleńców Polaków, czy też o wykorzystanie skonfiskowanych przedmiotów wartościowych. Odilo Globocnik zawsze bezwzględnie chciał stać na czele i nigdy nie było mu dosyć. Był zdrajcą stanu wspierającym ze wszystkich sił przyłączenie Anschluss Austrii do III Rzeszy i pozbawionym skrupułów poplecznikiem, który na rozkaz Heinricha Himmlera z zimną krwią na przemysłową skalę kazał planować i przeprowadzać masowe eksterminacje. Kiepski nieudacznik pożerany ambicją, który nie chciał przyznać się do swoich porażek. Awanturniczy biznesmen, nigdy nie stroniący od korzystnego handlu, nawet z żydowskimi partnerami. Globocnik to żaden wielki ideolog, lecz nastawiony na sukces, pragmatyk, dla którego dobry był każdy środek prowadzący do celu. Historia Odilo Globocnika to historia młodego człowieka gotowego swoje człowieczeństwo oddać Führerowi i jego pomocnikom. Fragment książki Johannesa Sachsleinera, zarządca do spraw śmierci Odilo Globocnik, eksterminacja i obozy zagłady. Gdy mówimy o niemieckich zbrodniach, to kojarzą się nam one przede wszystkim z Hitlerem, Himmlerem, ale Hitler i Himmler byli przecież głównie spędzali swój czas w Berlinie, a tu na miejscu w Europie Wschodniej potrzebowali takich ludzi, którzy zarządzaliby tym aparatem przemocy, zarządzaliby w ich imieniu zbrodnią, byli organizatorami tej zbrodni. Tak, i to jest paradoks pewnej niewiedzy. Paradoks niewiedzy o tym, kto tak naprawdę był wykonawcą tego, co my na przykład nazywamy i słusznie Holokaustem, ludobójstwem ludności żydowskiej na ziemiach okupowanej Polski. Przypomnijmy, apogeum tego ludobójstwa przypada na rok 1942, akcja Reinhardt, kiedy ginie niemal 1 300 000 osób tylko w generalnym gubernatorstwie. I jak popatrzymy na obsługę tej machiny ludobójczej zorganizowanej przez państwo niemieckie, no to tak biorąc lupę, to widzimy, że na eksponowanych stanowiskach, bez których to by się nie udało, no to są ludzie, którzy pochodzą z kraju, który jest określany niekiedy jako pierwsza ofiara Hitlera. Tak, właśnie, bo kiedy mówimy akcja Reinhardt, to pierwszym skojarzeniem, które powinniśmy mieć, to powinniśmy mieć skojarzenie z Odilo von Globocnikiem, Austriakiem urodzonym na początku wieku w Trieście i którego cała kariera polityczna związana była z ruchem NSDAP, ale z austriacką NSDAP. On odegrał już pewną rolę w czasie puczu, nieudanego puczu hitlerowskiego w roku 1934. Potem odgrywał już bardziej eksponowaną rolę w Anschlussie w marcu 1938 roku i za swoje zasługi został Gauleiterem Wiednia.
I był nim krótko, ponieważ władze niemieckie rozstały się z nim na tle właściwie zarzutów korupcyjnych. Odkryto, że on po prostu wzbogaca się, albo inaczej, niesprawiedliwie dzieli łupy pochodzące z grabieży na przykład majątków żydowskich. Po aneksji Austrii, jak wiadomo, Niemcy dokonują skoku na własność na przykład Żydów wiedeńskich i jednym z tych, którzy się wzbogacali na tym, był Odilo Globocnik. No ale on miał... Były fałszywe konta różne. Tak, no. ale oczywiście wszystko dla dobra Wielkiej Tysiącletniej Rzeszy, ale Globocnik cieszył się wsparciem Heinricha Himmlera, który w listach pieszczotliwie nazywał go mój Globusie. Tak, no bo był swojego rodzaju takim pupilkiem, można byłoby powiedzieć, Himmlera, który zarządzając SS, no, zarządzał trochę jak taki dobry ojciec, czyli potrafił wybaczać tym swoim ulubieńcom i niewątpliwie do jego ulubieńców należał Globocnik i on już pod koniec 1939 roku, właśnie dlatego, że jest pupilkiem Himmlera, tutaj przyjeżdża, tu właśnie do Lublina i zostaje szefem policji i SS w dystrykcie lubelskim. Przypomnijmy, ten dystrykt lubelski, najdalej na wschód wysunięta część generalnego gubernatorstwa, w tych planach, różnych wersjach eksterminacji ludności żydowskiej, którą opracowują Niemcy zaraz po zniszczeniu Polski, odgrywa ważną rolę, bo przypomnijmy, tu w dystrykcie lubelskim miał być w pierwszej wersji tak zwany rezerwat dla Żydów. Potem to od tej koncepcji, z tej koncepcji zrezygnowano. Potem miał być rezerwat dla Polaków, no ale szybko się okazało, że jednak Niemcy będą chcieli i te właśnie tereny zgermanizować. Ale przypomnijmy, że SS, Brygadę Führer Odilo Globocnik także zarządził, był postacią, która zorganizowała chociażby aresztowanie profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i generalnie inteligencji na Lubelszczyźnie, eksterminacji tej inteligencji. No ale on oczywiście i słusznie jest przede wszystkim identyfikowany jako ta pierwsza planowa postać w opracowaniu i przeprowadzeniu akcji Reinhardt. Tak, no bo ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem, bo to warto podkreślić, że on nie tylko akcja Reinhardt, ale to jest taki organizator, który w każdym momencie jest gotowy do wykonywania rozkazów i w każdym momencie gotowy jest do zbrodni. Tak jak najpierw trzeba mordować inteligencję polską, to on morduje inteligencję polską. Gdy przychodzi rozkaz, że musimy rozwiązać kwestię żydowską, a ten rozkaz to jest mniej więcej koniec 1941 roku, gdzie to się decyduje, to wiadomo, że tu, właśnie na Lubelszczyźnie, tutaj będzie centrum zagłady i organizacja tego centrum zagłady przypada właśnie Globocnikowi. Na czym polega ta technologia, czy technika mordowania? No bo tutaj dochodzimy do problemu logistycznego, którzy mają ci mordercy. No jak wymordować w krótkim czasie setki tysięcy, a właściwie miliony ludzi, miliony Żydów? Jeżeli mówimy o procesie zagłady, czy drodze do zagłady i tym, jakie osoby tam były decyzyjne, no to siłą rzeczy mamy nazwisko Globocnika, mamy Adolfa Eichmana, urzędnika kata zza biurka tak naprawdę. I to rzeczywiście są osoby o austriackich korzeniach. Natomiast ja bardziej zwracałabym tutaj uwagę na ich drogę, na ich karierę, na to, jak długo oni służyli partii, jak długo służyli Hitlerowi, mówiąc już tak obrazowo, jaka była ich właśnie wcześniejsza ta kariera i to, w jaki sposób oni bronili tego dziedzictwa nazistowskiego w cudzysłowie, zanim jeszcze doszło do wybuchu II wojny światowej. I właśnie ta karta Globocnika z okresu przedwojennego ma tutaj ogromne znaczenie, bo te największe przyjaźnie, te największe znajomości, które on zawarł i które później w okresie okupacji były wykorzystywane, to są znajomości z okresu poprzedzającego wojnę, kiedy on był takim właśnie
właśnie gorliwym, zaangażowanym działaczem nazistowskim, wybijającym się na swoim terenie i strzegącym właśnie tego dziedzictwa nazistowskiego na terenie Austrii. I oczywiście, tak jak wspomniałam, dla mnie istotne tutaj, szczególnie w tej drodze tych ludzi, jest ich postawa jako członków partii, ta wierność, wiernopoddańczość niemalże tej ideologii stworzonej przez Hitlera i jego popleczników i tego, z jaką oni właśnie skrupulatnością starali się te pomysły realizować, często dodając swoje oczywiście, no bo tutaj Globocnik jest takim klasycznym przykładem osoby, która była nie tylko gorliwym wykonawcą, nie tylko traktując to wszystko jako pewnego rodzaju polecenie służbowe i je realizując, ale on sam był animatorem szeregu działań i czynił to z różnych motywów. Umościł sobie jakieś stanowisko, chciał go piastować i to też napędzało go do inicjowania pewnego rodzaju działań. Natomiast myślę, że kiedy mówimy o zagładzie, kiedy mówimy o całej tej machinie zbrodni, o tej skrupulatności, o tym, kiedy Niemcy przystępują już do akcji Reinhardt i z jaką precyzją logistycznie po prostu krok po kroku ją realizują, no to właśnie warto zwrócić uwagę na to, na ten element takiego służenia sprawie. I tutaj też pewnie większość z nas lepiej by się czuła w jakimś sensie, gdybyśmy analizując biografię tych osób, dostrzegali w nich właśnie jakieś zwyrodnialcze instynkty, żebyśmy widzieli w tych osobach takie osoby, które odbiegają od szeroko rozumianej normy. Natomiast rzeczywistość, jak pokazują nam badania Goldhagena czy Hannah Arendt, okazuje się być znacznie bardziej brutalna, bo często mamy tutaj do czynienia ze zwykłymi, przeciętnymi osobami, które w warunkach pozaokupacyjnych, pozawojennych nie realizowałyby takich działań, nie odbiegałyby od pewnego schematu, pewnej kategorii urzędników i tak dalej. Natomiast to właśnie okupacyjne warunki sprawiły, że pewne instynkty, które może gdzieś tam były, pewna skłonność do działania się uaktywniła i wyolbrzymiła. Natomiast rzeczywiście ta teza o banalności zła, o tych gorliwych katach, którzy poszli za Hitlerem, ale właśnie nie będąc zwyrodnialcami czy osobami odbiegającymi od normy, jest taka trudna do przyjęcia dla nas, bo pokazuje to, że w określonych warunkach, w stworzonych warunkach przez totalitarny system, po prostu niemal każdy człowiek jest zdolny do popełniania tak straszliwych czynów. Globocnik był postacią z pewnością pierwszoplanową, no ale nie był jedyną. Jak popatrzymy na organizowanie i funkcjonowanie obozów zagłady w Sobiborze, w Bełżcu czy w Treblince, a więc miejsca, gdzie dokonywano tego straszliwego mordu w ramach akcji Reinhardt, no to tam mamy Austriaków na tym tak zwanym średnim szczeblu zarządzania, ale ten średni szczebel to był ten najistotniejszy, bo bez niego ta cała codzienna machina ludobójstwa by nie funkcjonowała. Wirth, Stangl i inni Austriacy, którzy, przypomnę, pochodzą z kraju określanego niekiedy także w podręcznikach jako pierwsza ofiara Adolfa Hitlera. Ja tak sobie zadawałem pytanie, skąd ci Austriacy się wzięli właśnie na tym drugim szczeblu. Ale to prawdopodobnie jest stąd, że oni nie byli w tym pierwszym rzędzie notabli hitlerowskich, bo oni zaczęli działalność dla Rzeszy dopiero po marcu 1938 roku, czyli te najwyższe stanowiska już były zajęte, a Hitler no, dosyć lojalnie zachowywał się wobec swoich współpracowników. No i ci Austriacy, żeby robić karierę, no, musieli się wykazywać no, w takich już gorszych pracach. Już nie byli takimi zwykłymi mordercami zza berlińskiego biurka, tylko trzeba było przyjechać tutaj do Europy Środkowej i być mordercą zza lubelskiego biurka. To prawda i zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny element. Globocnik zaczyna swoją karierę jako SS-Brigadeführer w dystrykcie lubelskim od eksterminacji Polaków, inteligencji polskiej, innych przedstawicieli polskich elit i kończy ją, bo zostaje odwołany ostatecznie i przeniesiony na inny front działań w 1943 roku, też angażując się w akcję ludobójczą przeciwko Polakom. Mówimy o akcją Zamość. Tak, bo to jest ten trzeci etap. Tak? Najpierw mordowano inteligencję polską na samym początku i to były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Potem mordowano i Globocnik nadzorował mordowanie Żydów i to już było setki tysięcy
miliony ludzi, no ale on rozpoczął trzeci etap mordu, czyli rozpoczął realizację, tak naprawdę on rozpoczął realizację Generalnego Planu Wschodniego i tu już nie chodziło o setki tysięcy, o miliony, tylko tu już chodziło o dziesiątki milionów i on rozpoczął akcję i przeprowadził akcję Zamość, która miała być pierwszym krokiem do wysiedleń, mordów na dziesiątkach milionów ludzi. I na szczęście, bo tutaj szef administracji cywilnej pod koniec 1943 roku w dystrykcie lubelskim zrobił taką krytyczną ocenę tego, co zrobił w ramach akcji Zamość Globocnik. No i to ta ocena wypadła bardzo negatywnie, no bo efektem tych działań Globocnika było to, że rolnicy, chłopi polscy po prostu coraz w reakcji na to, co robią Niemcy, no zaczęli coraz bardziej wspierać i wręcz przechodzić do działań partyzanckich, a to zagrażało niemieckim tyłom. No bo Niemcom zależało, żeby jednak ci chłopi polscy pracowali, dostarczali kontyngenty, a żywność była potrzebna nie tylko dla wojsk niemieckich na wschodzie, ale również dla obywateli Rzeszy. Odilo Globocnik zbudował swoją karierę na mordowaniu ludzi. Najpierw setek, tysięcy, dziesiątek tysięcy i wreszcie docelowo przecież myślano o mordowaniu i wykonywano mordy na milionach ludzi i skończył mordując sam siebie, można powiedzieć. Popełnił samobójstwo pod koniec maja 1945 roku, unikając w ten sposób postawienia przez Brytyjczyków, bo wojska brytyjskie go złapały przed wymiarem sprawiedliwości. Tak skończył architekt zbrodni tutaj, która dokonywała się na Lubelszczyźnie. I to ja bym powiedział jest nie morał, ale antymorał, bo ten kres Globocnika jest właśnie przykładem tego, że większości z tych złoczyńców, tych morderców ręka sprawiedliwości niestety, ale nie dosięgła.